Siemaneczko, cześć wszystkim, z tej strony Leszplay i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować dozbrajanie naszych miast do tego, żebyśmy mogli utworzyć już konkretne armie, szykować się na podbój terenu. Chcielibyśmy też dzięki temu założyć kolejną, już trzecią osadę. Te dwie już nam prężnie się rozwijają, a fajnie by było, żeby dołączyła już ta trzecia. Więc bierzmy się do pracy. Czeka tutaj na nas parę decyzji. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Jeśli chodzi o wojsko, w Legnicy ponad 40 łuków, 3 bronie ręczne, dużo tarcz, ale tutaj w Legnicy chyba mamy już oddział milicji z łukami i mamy oddział pieszej milicji. Ok, Świta Legnica, to tutaj też będziemy sobie próbowali tych 24 zwerbować, natomiast nie możemy też przesadzić, bo musimy oszczędzać grzywny, tak żeby nam wystarczyło na jedną i drugą osadę. Nasza posiadłość tutaj już urosła, doszły tutaj wieże garnizonowe. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Jest tak, październik, czyli okres żniw się skończył, ale no właśnie, tutaj jeszcze zajmują się teraz orką i sianiem, więc tak naprawdę przypiszmy sobie po jednej osobie tutaj i tutaj. Jeśli chodzi o zapasy jedzenia 4 miesiące, jagód nie mamy. Pasieka jest jedna i druga na full. Czy tutaj piec duży spichlerz, ale piec chlebowy jest jedna osoba. Ok, mamy jeszcze dużo pszenicy do przerobienia. Tak naprawdę jeszcze ziarna i mąki i cała produkcja chleba jest przed nami. Jabłek ponad 200, no to piękny, piękny wynik. Coś mi się wydaje, że w tym sezonie nie zbieraliśmy jagód i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Przyrost warzyw, bardzo mnie to cieszy. Uzupełnimy sobie chlebek. Ok, jakoś powinniśmy sobie z tym poradzić. Jedzenia na 4. No to dobrze. Tutaj ostatnio założyliśmy sobie zagrodę. Teraz pytanie, czy mięso, 2 jednostki co 150 dni? No, to rewelacji nie ma. Skór chyba mamy sporo, 63. Dobra, weźmy, wiecie co, to mięso. Niby to jest tylko 150, ale tak naprawdę zawsze to coś, jakieś mięsko co jakiś czas wpadnie. Tu już przeorali oczywiście nie to pole co trzeba. Szkoda, że tak jest, no ale na szczęście ta praca nas jako lordów nic nie kosztuje, więc niech sobie tak działają. Dobra, jeśli chodzi o materiały budowlane, 490 desek, 130 kłód, no to tutaj jesteśmy na spokojnie, więc myślę, że jeśli chodzi o Legnicę, to tak naprawdę moglibyśmy tylko zastanowić się nad naszą posiadłością. Otwórz architekta, bo tak naprawdę moglibyśmy tutaj coś spróbować sobie pobudować. Jakbyśmy tak troszkę się przeciągnęli w tamtą stronę. Zobaczmy, ile na maksa to coś takiego. Dużo kłód na to idzie.
Tak, żebyśmy się też... no wybudujemy co damy radę po prostu. Pójdziemy sobie tutaj. I pójdziemy sobie może jeszcze... Chociaż nie, jakbyśmy się wykręcili w ten sposób. Tutaj sobie zrobimy... Chociaż wieża fajnie, żeby była w narożniku. To zróbmy sobie w takim razie tak. Dobra, tu wyciągniemy sobie w tą stronę. Tu się zakręcimy tak. I narożnik w tą stronę. Jeszcze mam... Aha, to jest 50 w sumie. Dobra, to możemy czaskać. Mhm. Tu sobie zrobimy taki, powiedzmy, typowy prostokąt. Dobra. Chociaż nie, bo tak pójdziemy murem sobie tutaj. Okrążymy to. I na wejściu sobie zrobimy dwie wieże. Czyli dajmy coś takiego. Obok dajmy sobie coś takiego. I dajmy sobie jedną wieżę z tej strony. W takim narożniku jak tutaj gdzieś. Słuchajcie, mury pójdą tu, tu, tu. I tu się obrócimy. Tu damy go w ten sposób. Dobra. A ile musimy wydać na mury i bramy? Mury i bramy są za deski. Akurat desek mamy sporo, więc cieszę się bardzo. To zacznijmy może gdzieś stąd. Aha, ale brama tak... Chociaż... Akurat tak wychodzi brama wtedy między tymi dwoma wieżami. To w zasadzie mogłem najpierw chyba wybudować... A nie, jak ją tak tutaj przycisnę... No, trochę kiepsko. Ale wiecie co? W zasadzie później to bym mógł to dostosować bardziej. Może jak to tak działa. Chociaż czy nie lepiej na zewnątrz tą bramę robić? Nie, no powinna być wewnątrz, bo żeby tak, żeby była możliwość wejścia na górę, to tak naprawdę od wewnątrz. O, dobra, zróbmy tak. Pociągnijmy sobie tu. Okej. Aha, tu się tak zakręcamy, dobra. To chyba będzie duża posiadłość. Coś tak mi się wydaje. Ale dobra, jeszcze nas stać.
Wiecie co, ja spróbuję tak, pociągnąć to trochę. Nawet tu tak spróbować do prosta. O, właśnie. Łoch, jaka posiadłość, w ogóle jaka twierdza. No dobra, dobra, no to coś takiego właśnie by to mogło być. I dodatkowo jeszcze mamy to taki poborca podatków. Niech sobie tutaj gdzieś... aha, ale czekajcie, bo... Przepraszam, czy mi się usunęło właśnie... Usunęły mi się mury? No dobra, ale już mamy to przećwiczone. Szkoda. Szkoda, że tak się stało, ale to w takim razie też troszeczkę nauczka na przyszłość, żeby już nie budować żadnych budynków, tylko żeby faktycznie przejść tylko do murów. Ok, a zrobimy go tutaj bardziej takiego kanciastego w takim razie. Dobra. No, musiało się tak to nawet się udało. W takim razie tak. No, tego zabrakło. Nie kliknąłem właśnie to. Dobra, to tak by wyglądała nasza twierdza w Legnicy. Myślę, że niczego sobie. Dobra, zobaczymy co się stanie, jak ja tutaj to potwierdzę. No dobra, jest obrys. Świetnie, no to w takim razie Legnica, wielkie zadanie przed wami. Wybudować tutaj twierdzę z takiego prawdziwego zdarzenia, tak jak to powinno wyglądać. Mamy wieże, narożniki, bramę wjazdową. Co prawda tylko od tej strony, ale może kiedyś uda się z czasem przebudować też i na tą stronę. No zobaczymy. Na razie niech będzie wjazd tylko tutaj od jednej strony. Już się pierwsi mieszkańcy rzucili do transportu. Trochę tego muszą zwieść, więc tak naprawdę przyda się każda para rąk do pracy tutaj do włożenia, do budowania, więc jak tylko mi tu zaorają, posieją już te pola, zwalniam ich i niech tam budują tą posiadłość. No, Legnica zasłużyła tutaj na prawdziwą warownię, taką na wzniesieniu, na górce. No, wydaje mi się, że tutaj Legnica u stóp tej twierdzy będzie wyglądać świetnie. Dobra. Niech sobie tutaj działają z tym jedzeniem. Warzywka są, jabłka są, ziarna pierwsze się pojawiają. Młyn tutaj działa, piec działa, więc tak naprawdę nie pozostaje nic innego. Jak poczekać jakiś czas, niech sobie tutaj wszystko to
ogarniają. Patrzcie, nawet te sady tutaj się zgrywają z otoczeniem. No, jak przedłużenie po prostu tutaj tych drzew naturalnych, tych kolorów, które nam fundują. No coś niesamowitego. Dobra, chodźmy w takim razie do Świnoujścia, bo tutaj też trochę pracy nas czeka. Tutaj też już nam się budowała nasza posiadłość. Niech ją tutaj namierzę. Jest tutaj, a jest nawet i skończona. Po 24 wszyscy, no to świetnie. To na razie sobie zostawimy w takiej formie jak jest, bo tutaj jeszcze z tymi surowcami nie stoimy tak dobrze jak w Legnicy. Natomiast to, co mówiłem na początku, chciałbym teraz wdrożyć w życie, a mianowicie produkcja wojskowa. No nieźle to już tu wygląda. 73 hełmy, 37 kolczuk, więc jeszcze sobie zmieńmy na 72 sztuki. Jeśli chodzi o włócznie 11, 25 dużych tarcz, 10 małych, 40 łuków i 25 broni ręcznej. To tak naprawdę potrzebujemy podobijać sobie do 36 sztuk, tak żebyśmy potworzyli sobie już te oddziały. Ok, broń ręczna w produkcji. Czy mamy na tyle... Rudy jest 79, sztaba żelaza 1, ale robi się, myślę, na bieżąco. Warsztat stolarski. Tutaj będzie raczej potrzebne dobicie do 36 sztuk. 36 sztuk, a tym samym, dobra, desek jest, kłody są, więc oni sobie tutaj będą z tym powolutku działać. Ok. Dobra, dobijmy tutaj z tą bronią ręczną też na 36 sztuk. Ok, jak to będziemy mieli komplet, to przemienimy sobie tę produkcję w włócznie i małe tarcze. I ostatnia rzecz, która nam zostanie, to broń drzewcowa. Broń drzewcowa, tak żebyśmy też mieli jeden oddział tych właśnie milicja z bronią drzewcową. Ok. Ja chciałbym jedną rzecz sobie tutaj jeszcze sprawdzić, bo słyszałem, że można coś pokombinować, ale nie wiem na ile to jest. O 15 desek. Wiecie co to jest? Można sobie zrobić taki ala pomościk. Dobra, myślę, że jak nabijemy tutaj materiałów, to spróbujemy zrobić sobie tutaj taką ścieżkę. Ciekawe, czy na przykład będziemy w stanie tu zrobić parcelę. Tutaj mamy zbyt stromo. To raczej wszędzie tutaj będzie zbyt stromo, a coś takiego jak w tym miejscu będzie się dało, dobra. No to powiem wam, tu zrobimy takie miasto portowe z prawdziwego zdarzenia. No, co to... Dobra, dużo desek będziemy do tego potrzebować, ale zrobimy sobie takie ala molo. Kiedyś chciałem zrobić w poprzek rzeki, to się nie dało. Bardzo możliwe, że da się zrobić wzdłuż, więc będziemy sobie tutaj budować przy naszych klifach taki pomościk wzdłuż naszej rzeki. Pomieścimy
może parę mieszkań przy tym, no zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie wyglądać nieziemsko. Patrząc na to, jakie tutaj mamy widoki, jak to jesteśmy w stanie zagospodarować, to myślę, że za kilka odcinków coś takiego sobie tutaj stworzymy. Taki pomost tutaj wzdłuż, kilka chat pomiędzy, połączymy sobie to z centrum, no będzie na wypasie. Dobra. Wróćmy w takim razie jeszcze do naszego wojska. Czyli w zasadzie tu będziemy mieli wszystko. Kolczugi się nam robią, będzie 72 sztuki. Duże tarcze się robią, broń ręczna się robi. Ok. Zobaczmy jak z jedzeniem. Jedzenia na 4, opał na 5 miesięcy. Czy ktoś tutaj w chacie Drwala jest? Jest jedna rodzinka, to na razie niech sobie to z tym działa. Zastanawiam się, czy ten obóz myśliwych nie jest zbyt daleko. Patrząc na to, że tu mam już teraz kilka budynków bliżej tej dzikiej zwierzyny, spróbujemy sobie postawić obóz myśliwych też bliżej. I zróbmy sobie tutaj gdzieś faktycznie, może niech będzie tutaj. Dobra. Ta parcelka między tymi drzewami, no bardzo pasowałaby mi na sad jabłonowy. Jabłek mamy 57, to się wszystko tutaj rozkręca. Na szczęście zamożność regionu już nam rośnie, więc bardzo mnie to cieszy. Zróbmy sobie, zwłaszcza, że mamy tylko 2 parcele. Zróbmy sobie coś takiego. Tutaj gdzieś może uda się oszczędzić te drzewka. Dobra, myślę, że tak połączymy sobie niejako z tymi polami naszymi. Dobra, myślę, że coś tutaj... O, to niestety, ale to na to nie liczę. Raczej chciałbym... Ciekawe. Te dwa myślę, że fajnie by było zostawić. Te tutaj również. Więc dobra, zobaczmy, czy nam coś się usunie z tego. Dobra, wygląda to całkiem nieźle. I tu sobie zróbmy, tylko tu już raczej nie uda nam się żadnej parcelki wygospodarować do takiego sadzenia drzew, czy chociaż jakbyśmy to trochę pociągnęli w tą stronę. No na to nie liczę, to jest jeszcze świeżo zasadzone, to może przekopią, zasadzą gdzieś dalej. Ale nawet coś takiego. Szkoda tylko, że jeden dom, no ale trudno. Działka też nie jest duża. Myślę, że sobie z tym poradzą. Okej. Tak, tutaj pod drzewkami fajne parcelki wyjdą. Okej. I to raczej zagospodarować musimy po prostu właśnie w 3 domy, w 4 parcele. Myślę, że lepiej tak będzie. Jakbyśmy sobie zamienili to w ten deseń... O, to zyskujemy nawet trochę warsztatu na cokolwiek. Myślę, że taki układ lepiej mieć niż nie mieć. Zróbmy sobie tutaj. Powiedzcie mi, czy ten obóz drwali jest? Dobra. Obóz drwali jest tutaj. Zróbmy im ograniczenia. Ograniczenia do... Myślę... Dobra, zacznijcie może tutaj od tyłu. Okej. Ile was tutaj jest? 2 rodzinki. To 2 rodzinki od razu zapraszam tutaj. Tutaj, no na razie zostawię, bo nie wiem, chyba jak usunę, to jakby ten składzik zostanie, ale na razie to niczemu nie przeszkadza.
Na pewno chciałbym ulepszyć do małej stajni. Tutaj dodać drugiego woła. Kurczę, wydawało mi się, że ja stawiałem jeszcze trzeci słupek, ale w końcu... A, jest, dobra. Tu w ogóle nie mam nikogo, to zamawiamy już od razu woła. Dobra. To będzie na ten moment w porządku. Tu mam 2 plus 4 w budowie. Zobaczę jak tam w Świnoujściu. Czy ja tutaj też mam zapas tych mieszkań? 3. To w międzyczasie wybudujmy sobie... Aha. Wiecie co? Ale materiałów mają do zwożenia. 106 kłód, 111 desek i 55 kamienia. No to grubo. Chyba trochę przesadziłem. Ale dobra. Dadzą radę. Nie mają co robić, to niech sobie budują. Okej, no to w takim razie nie będę im może zawracał na razie gitary tymi parcelami. Jedynie co bym mógł zrobić, to spróbuję dodatkowe przestrzenie dodać tutaj, bo to chyba nie aprobuje tych rodzin nieprzydzielonych, tylko po prostu te rodziny, które są aktualnie tu zamieszkały. No przynajmniej tak mi się wydaje, a jak nie, to po prostu zrobię sobie krótką przerwę od naszej posiadłości i patrzcie jak to wygląda. Jak jest jednak 5 rodzin, czyli w zasadzie no, można powiedzieć 15 osób, może 10 pracujących, nie wiem jak to tam, ale synowie chyba też pracują, więc patrzcie jak to idzie, jak wszyscy gęsiego niosą deski, kamienie, super. W ogóle przejdziemy się tam, jak już wybudują naszą postacią, odwiedzimy ich na miejscu. Na razie nie patrzmy im na ręce, bo to, wiecie, nie zawsze dobrze się kończy. Najważniejsze, że jedzenia na 5 miesięcy, to powinniśmy sobie elegancko dać radę z tą zimą. Dobra. Wróćmy do Świnoujścia. Wydobywa nam się tak. Jedna rodzinka tutaj wydobywa rudę, więc jest wszystko w porządku. Dobra, mamy to mniej więcej poustawiane. Ja też miałem z tyłu głowy myśl taką, żeby ulepszyć się do 3. poziomu przynajmniej te 3 parcele. Więc potrzebujemy piwo, mamy karczmę, mamy, więc tak naprawdę będziemy potrzebować tylko kilka rodzin do tego, żebyśmy no to pięknie. Macie cały listopad i przynajmniej zróbcie mi teraz... Nie wiem jak to się stało, że... Dobra, dawać. Jeszcze jedna rodzinka i macie to pole jeszcze zaorać i zasiać. Macie na to listopad. No zobaczymy, czy to się uda. A chciałem już wziąć osoby, rodzinki i przypisać do karczmy. Dobra, to na razie zostawmy. Co potrzebujemy na 3 parcele? 36 desek mamy. 9 kłód mamy, dachówek 12 mamy, to w zasadzie i zamożności też mamy, czyli tylko brakuje mi uzupełnić w karczmie to i podniesiemy. Wiecie co, musimy to zrobić z tego względu, żeby zdobyć jednego perka jeszcze tutaj w to nowoczesne zbrojmistrzostwo i tym samym zająć się naszą świtą. Myślę, że zorganizujemy sobie tutaj 2 rodzinki, myślę, że jak wrzucimy do karczmy, to powinno wystarczyć. Piwa 58, także jest w porządku. Póki mamy jeszcze zróżnicowane jedzenie, myślę, że powinniśmy to zrobić. Tylko co, poszukajmy jakichś chętnych osób. Tu mamy, nie tak, 2 tu, to na razie niech jedna sobie pójdzie. Okej. W chacie nie mam, tutaj był obóz kamieniarzy, nie ma.
Jak wygląda sytuacja? No jagód nie ma, oby tu były. Jest, dobra, mamy dodatkowe rodzinki. Do karczmy. Mała karczma. Oj, niedobrze, niedobrze. Spróbujemy to załatwić jedną rodzinką w takim razie. Zobaczymy, czy sobie poradzi. No nie ma dużo tych parceli, więc myślę, że powinien sobie jakoś z tym poradzić. Danina monarcha zwiększona. 360 już chcą. Ach. Ciekawe, ile razy jeszcze mi tutaj będzie to podnosił. Jak ja chciałbym świtę robić, a nie jakieś podatki płacić. Ale z tymi podatkami to niestety ja ściągam od mieszkańców, oni ściągają ode mnie, no i tak to się właśnie kręci. To jak w życiu. Dobra. ,37 dużych tarczy, więc te tarcze już chyba wszystkie wyrobione. Dobra, przerzuć się na małe tarcze. Mamy jeszcze dodatkową rodzinkę. Zobaczymy, może idźcie tu wszyscy. Kto może, niech idzie robić, bo to bardzo ważne, żeby w tym listopadzie jeszcze zdążyć. No, na jęczmień niestety nie liczę, ale noż trudno. Jak to się w ogóle stało, to nie mam pojęcia. Po prostu najzwyczajniej w świecie zapomniałem. Dobra, to musimy tak zrobić. Tutaj jęczmień w takim razie tu i pszenica tu. Dobra. W porządku, to już teraz powinno być dobrze. W Legnicy macie już tutaj posiane, wszystko przygotowane. Tak, no tutaj elegancko sobie poradziliście. Ziarno już jest. Dobra, jeszcze przerabiają tą pszenicę, to zostawiam was. No i znowu piwa 12. To jest trochę nie... Coś z tym jest nie tak, natomiast 300 piwa mamy zapas taki, że może uda się nawet jeden sezon bez piwa, bez jęczmienia przeżyć. Dobra, najważniejsze, żebyście tutaj wysadzili nam tą pszenicę. Od 69 ziarna. Dobra, myślę, że chociaż patrząc na to, jakim to idzie, 4 listopada zostawię na razie. W grudniu po prostu ruszą tutaj. Nie, dobra. W grudniu to powinni ruszyć, ale z pieczeniem chleba. Niech ten młyn już przygotowuje mąkę po prostu na pieczenie. Tak, żebyśmy też tutaj uważali, bo to mamy 3 miesiące jedzenia, 5 opału, więc to wszystko jest tak blisko. Jak to zaopatrzenie? Dobra, mamy pierwsze zaopatrzenie w to, więc co myślicie, żeby zrobić te 3 niezależne? Czy jednak spróbować warsztaty? Też patrząc na to, że ta produkcja już wygląda całkiem nieźle, nie no, myślę, że ten warsztat kowalski by się przydał jako trójka, że tutaj jednak 3 rodziny jakby działały z tematem uzbrojenia, to powinni sobie z tym radzić fajnie. Dobra, zróbmy w takim razie warsztat kowalski. Czy warsztat kaletniczy? To raczej nie. Na razie warsztat stolarski, warsztat płatnerski. Myślę, że z tym na razie się wstrzymam. Weźmy sobie po prostu same mieszkalne, czyli zróbmy jeszcze tutaj, akurat koło siebie. Szkoda, że tego jeszcze nie można, bo chciałbym tak 3 obok siebie, ale ten można. Tylko aha, to jest ten warsztat kaletniczy, to nie chciałbym. No i co? Dasz radę? Przyspieszymy.
Dobra. Mamy to. Na razie dajmy sobie na zwykłą prędkość. Dobra, raz, dwa, trzy parcele nam się zrobią. Tym samym... Aha, ale nie wiem, czy tych dwójek jeszcze nie będziemy musieli w międzyczasie w takim razie ulepszyć. No ale to zobaczymy, jak się wybudują. Będziemy mieli już możliwość zabawy z tą świtą. No i w zasadzie nawet nie muszę tej karczmy na razie rozbudować. Myślę, że ta mała karczma na to, co mamy tutaj, wystarczy. No i co? Mamy 10 listopad. Wy już tą orkę kończycie. No to myślę, że dacie radę. Spróbowałbym, zobaczymy, jak będzie to w miarę jeszcze, no ale to połowa miesiąca się zbliża, więc raczej nie zdążą tego jęczmienia. Dobra, trudno. Zapasy uszkodzone przez złą pogodę, mała karczma. No wiecie co? To ja wam tu piwko daję, a wy nawet nie możecie dobrze tego schować. Dobra, pierwsze parcele z 3. poziomu wjeżdżają do Świnoujścia. Super, mega się cieszę, bo te właśnie parcele z 3. poziomem tutaj w oddali, jak będziemy sobie patrzeć na naszą osadę, o właśnie, to będą się prezentować naprawdę zacnie. Ach, jak powstaje w oczach. Super. Dobra. Jedzenie 3, opał już na 6, także myślę, że zimę spokojnie przeżyjemy. Tu już kończycie siać, pięknie. To myślę, że jedna godzinkę już weźmiemy i niech sobie wskoczy do pieca chlebowego. - 45 pszenicy. No, zawsze coś. Zawsze to coś. Parcelki to jeszcze mamy w budowie, to w porządku. Aha, no i też za chwilkę wrzucimy drugiego myśliwego. On już tutaj ma bliżej, więc myślę, że większy sens to będzie miało. Dobra. Jak to wygląda? 32 kłody, 17 desek. W tartaku 2 osoby, to na razie zróbmy tak. Czy przyjechał do nas już drugi wół? Albo raczej kolejny. Chyba jeszcze jest w drodze, chociaż można zamówić. Mała stajnia 2. Aha, to my już tu 4 woły mamy, to tak naprawdę nie wygląda to tak źle. No jak coś, ulepszymy sobie to w międzyczasie. Dobra, wszyscy oczekują. A przybędą te kolejne woły, to myślę, że też robota ruszy. Ale co się stało? Aha, co? Aha, jeszcze się budują. Dobra, bo już myślałem, że jakieś niedopatrzenie było. Aprobata 80%, także Świnoujście dołącza do grona szczęśliwych mieszkańców. Legnica 84%, to aktualnie jeden z założonych celów jest wypełniany, także bardzo mnie to cieszy. O, uwaga, pierwsze mury powstają, pierwsza jedyna w zasadzie brama powstaje, a może już powstała tak naprawdę. Fajnie, to lecimy. Ile to wam jeszcze zostało? No, desek już zwieźliście wszystkie, kamienie już wszystkie, to teraz woły muszą latać tam i z powrotem, kłody zwozić, ale już prawie do połowy zapełnione, więc już niedługo myślę, że po zimie posiadłość powinna stanąć. Posiadłość, a raczej twierdza. A raczej nasza twierdza. Ok, mąki 55, tutaj mamy zapasów na 4, opał 13. Dobra, myślę, że Legnica ten rok rozbudowy
ładnie nam przetrwa. No ale to wiecie co, też te sady robią robotę. To nie można powiedzieć, sady jabłonowe robią robotę. To 160 jabłek, ponad 100 warzyw, także też zwracam honor warzywom. Myślałem, że to jest słabe, ale tak naprawdę jak porobimy sobie już takie większe te pola, to ładnie uzupełniają nam zapasy. Także bardzo mnie to cieszy. Od czasu do czasu trochę chleba wpadnie, trochę jagód, trochę mięsa i wioskę naprawdę, wioskę już, osadę, miasto można fajnie utrzymać i przede wszystkim mieć zróżnicowane jedzenie, tak żeby ta aprobata też cały czas była wysoka, przynajmniej na koniec każdego miesiąca, żeby było to 80%. Dobra, wróćmy do Świnoujścia. Czy tutaj już mamy te parcele? Nie, a to jest na przyspieszeniu. To jeszcze jedna i zobaczymy jak to wygląda. Jeśli chodzi o uzbrojenie, tarcze mamy, broń ręczna już się kończy, 32 sztuki, czy jeszcze 4 potrzebujemy. Kolczuk 49, z tymi kolczugami coś opornie. Ale wydaje mi się, że nas po prostu wstrzymuje troszkę ta dymiarka. Czy tam dymarka, zwał jak zwał. Dobra, mamy kolejny punkcik rozwoju. To póki wiemy i pamiętamy, wrzućmy sobie nowoczesne zbrojmistrzostwo. Dobra, jeszcze będziemy mieli później jakieś punkciki, więc pomyślimy sobie, gdzie tu w kierunku tego Świnoujścia możemy iść. Natomiast dymiarka wydaje mi się nie wyrabia. No, tylko jedna jest, więc przy takich grach i przy takiej produkcji to zawsze po kilka takich budynków się stawia. Za mało zasobów. No to doczekałem czasów, gdzie w Świnoujściu wykorzystaliśmy wszystkie deski. Od razu składam kolejne zamówienie na woła, bo myślę, że to wszystko ich zasługa. Dobra, pierwsze deski są, więc jakaś tam produkcja ruszyła. Ale na dymiarkę chyba trzeba 6. Dymarkę, nie dymiarkę. Nawet nie wiem, czy nie jakoś tutaj sobie zrobimy. Chociaż przy tych sadach może lepiej sobie jednak... O, tu zrobimy. No tu znowu przy polach. No ale dobra, może lepiej przy polach niż przy sadach. No, nieważne. Niech będzie tak. I jeszcze sobie go tutaj skrócimy. Gdzie jest do tego? O, do składu. Dobra, muszę się zastanowić jeszcze i popatrzeć dachówki 29, tak żebyśmy się tutaj za bardzo z tymi dachówkami... Czekajcie, gdzie ja jestem? W Legnicy. 118 dachówek, elegancko. Tutaj 2 myśliwych. Dobra, ładnie nam tu wszystko powstaje. Rośnie prawie że w oczach. No dobra. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Idziesz budować chyba wieżę. Albo na razie, nie wiem, aha, pociąć deski, no dobra. No macie plac budowy spory.
ale jest tych rodzin, także myślę, że sobie jakoś z tym poradzą. Na Legnicy mamy 2 punkty rozwoju. Tutaj bardzo Was proszę i przychodzę do Was z taką mega prośbą. Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, gdzie te perki powinienem rozdać według Was. Gdzie rozwiniemy i w co rozwiniemy Legnicę. Czy idziemy tutaj w handel, gdzieś popróbujemy sobie te 2 punkciki przydzielić, czy rozwijamy dalej rolnictwo, spróbujemy może nawadnianie, może spróbujemy z tymi owcami, czy tutaj w zbieractwo, w polowanie, czy w pszczelarstwo, zbieranie wosku, a może jakieś traperstwo. Dajcie znać w komentarzu, gdzie byście chcieli zobaczyć Legnicę, jak tutaj moglibyśmy ją wspólnie rozwinąć. Ok. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Chodźmy do Świnoujścia zobaczyć, jak tutaj sprawy się mają. Dobra, pierwsze trójeczki. No też na tle tych widoków będzie tutaj to wyglądać naprawdę znakomicie. Dobra, broń ręczna jest. W końcu się doczekaliśmy. 37 sztuk. Desek mamy na szczęście już trochę, więc wróćmy do produkcji włóczni. Tak, żebyśmy sobie teraz uzupełnili włócznię do 36 sztuk. Dużych tarczy mamy, więc oddział będziemy mogli sobie stworzyć. Jak mamy już w Świnoujściu ten perk rozdany, to zobaczmy sobie w takim razie naszą świtę. Świnoujście. Konfiguracja. Tutaj jest do zwerbowania. Mamy 2000. Wow, 2000 grzywien. Kiedy to się uzbierało? Dlatego zwerbujmy sobie do 24. Dobra, nawet się wbiła tutaj na Steamie. Dobra, i co ulepszymy? I teraz tak. Aha, czyli na razie sobie mogę ulepszyć zbroją z importu, ale to jest 34 w grzywnach, a mogę od swojego za 17, tylko potrzebuję tych zbroi płytowych w takim razie, a to wykonuje warsztat płatnerski. O kurde, za 8 sztab żelaza. Cenią się. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że lepiej wydać takie żelazo, którego mamy tutaj mnóstwo w Świnoujściu, niż te nasze grzywny, które tak ciężko nam się je zdobywa, zwłaszcza, że już taką daninę zaraz będziemy musieli wysoką zapłacić, więc myślę, że warto by było jednak spróbować sobie tutaj przyoszczędzić tych grzywien. Na razie mamy 24 na 24, więc pełną świtę w Świnoujściu. A teraz mieliśmy chyba jeszcze tak, gospodarstwo, bo rozumiem, że już wy tu jesteście odrobieni. Wszyscy zapraszam do dymarki 2, niech sobie działają i do odkrywki może drugiego dołączymy. Ok, może ta produkcja teraz tych sztab ruszy. Czy wy mi tutaj będziecie przywozić to piwo? Wysyłamy buty. Bierzemy piwko. No dobra, to myślę, że tutaj jesteśmy z tym w miarę w porządku, stabilni. A co jest na stacji karawan w Legnicy? Stacja karawan. Dobra, tutaj nie handlujemy, to dobrze. Jak wygląda sytuacja z naszą posiadłością?
No, wydaje mi się, że coś powoli idzie do przodu. Natomiast, dobra, jeszcze kilka towarów brakuje, 10 kłód i będziemy mieli cały towar, wszystkie surowce już na placu naszej budowy i może wtedy to już ruszy z kopyta. Ale tak naprawdę to zobaczymy sobie już w kolejnym odcinku. Jak tutaj postarają się te nasze rodzinki, jak to wszystko pójdzie do przodu. Więc na ten moment kończymy odcinek. Nasi mieszkańcy kończą uzupełniać plac w te wszystkie surowce. A my widzimy się już niebawem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Jak Wam się podoba seria, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!